Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik kawowy z nutką amaretto. Do sernika tego potrzebować będziemy następujących składników: 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 200 ml śmietanki kremówki 30%, 140 g cukru pudru, 100 ml likieru amaretto, 4 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, 50 ml wody przygotowanej, 1 łyżki kakao, 3 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do żelatyny. A dodatkowo potrzebujemy jeszcze 20 herbatników kakaowych na spód, 4 herbatników kakaowych do posypania i kawy sypanej. Na początek foremka wyłożona papierem do pieczenia, a na spód wykładamy około 20 herbatników kakaowych. Około, bo jak wiadomo, każdy producent ma inny rozmiar i herbatniki mogą się właśnie rozmiarem różnić, no i więcej wejdzie albo mniej wejdzie do foremki. Jeżeli trzeba, również przycinamy, tak żeby cały spód pokryć równomiernie. A teraz 4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej wsypane do miseczki zalewamy 50 ml wody przygotowanej i mieszamy. A teraz 200 ml śmietanki kremówki 30% bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej mocno schłodzonej, ubijamy mikserem na sztywno. Śmietanka ubita, wobec tego bierzemy sobie drugą miskę, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 140 g cukru pudru, bitą śmietanę, którą wcześniej ubiliśmy, 1 łyżkę kakao i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Pamiętajmy, że po wymieszaniu składników trzeba sobie spróbować, czy tego cukru pudru nam wystarczy, czy może Państwo chcą mieć ciasto słodsze i trzeba go jeszcze dorzucić. Teraz dolewamy wcześniej przygotowaną kawę rozpuszczalną. Ta kawa rozpuszczalna również może mieć różną intensywność, dlatego proszę próbować ciasto, czy już jest wystarczająco kawowe, czy może jeszcze trochę rozrobimy i dolejemy. A teraz likier amaretto 100 ml, przynajmniej w naszym wypadku. Dolewamy, miksujemy, próbujemy, tak jak z cukrem pudrem i kawą rozpuszczalną. Ciasto ma nam albo Państwu smakować i od nas, Państwa, zależy, ile tego cukru pudru, kawy rozpuszczalnej, czy w tym momencie likieru amaretto dodamy do ciasta. Teraz musimy przygotować sobie żelatynę, czyli 3 łyżki żelatyny. Zalewamy 100 ml wrzątku. Czekamy, aż żelatyna napęcznieje, następnie mieszamy i zostawiamy do wystudzenia. Żelatynę można sobie przygotować wcześniej, żeby ona wystygła na tyle, żeby można było ją później dolać do masy. Po chwili, kiedy żelatyna stygnie, musimy ją przemieszać od czasu do czasu, żeby się nie zbryliła. Kiedy żelatyna wystygnie, możemy ją dolać do masy i wymieszać całość. Możemy też wcześniej ją zahartować, czyli do żelatyny dajemy łyżkę, 2 masy, mieszamy dokładnie i dopiero wtedy dolewamy do masy. Robimy to po to, żeby w masie nie porobiły się grudki. Po dodaniu żelatyny musimy wszystko dokładnie wymieszać. No i masa gotowa.
Wracamy do naszej foremki z wyłożonymi herbatnikami, wylewamy tam masę. Rozkładamy równomiernie i wyrównujemy. Następnie te 4 dodatkowe herbatniki kruszymy na taki piasek, jak Państwo tu widzą, i posypujemy wierzch ciasta. Ostatnim elementem jest kawa sypana, którą będziemy obsypywać wierzch ciasta przez sitko. I ciasto prawie gotowe. Musimy włożyć je jeszcze do lodówki tak na kilka godzin, najlepiej na cały dzień, żeby herbatniki zmiękły, a smaki się uwydatniły i wtedy ciasto smakuje najlepiej. I takim niezapomnianym ciastem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.